Witam serdecznie w naszej oazowej kuchni. Trochę się stresuję, bo to jest mój dzisiejszy debiut na tym kanale. Zawsze widzicie tylko moje dłonie, dzisiaj jestem cała ja. Zrobimy sobie dzisiaj przepyszne ptysie. Ptysie to taka klasyka, która zawsze robi wrażenie i są przepyszne na wszelkie okoliczności, przyjęcia rodzinne, więc zachęcam do zrobienia razem ze mną. Mam tutaj przygotowane 5 jajek, 250 ml wody, 200 g mąki, 100 g masła oraz szczyptę soli. Teraz będziemy wszystko parzyć. A teraz już będziemy nagrywać tradycyjnie, czyli będą pokazane tylko moje dłonie i wracamy do garnka. Do garnka wlewamy wodę. Masło. Czekamy, aż się roztopi. Masło nam już się rozpuściło. Dajemy szczyptę soli, mąkę i będziemy mieszać. Musi nam się mąka zaparzyć, musimy ją dobrze wymieszać i będziemy ją tak długo parzyć, aż się zrobi szkląca. Ciasto nam się już połączyło, robi się fajna kula i na małym ogniu musimy tak parzyć jeszcze z 2 minuty. Ciągle mieszając. Nasze ciasto jest już gotowe, zobaczcie, jest super kulka. Wyłączamy, odstawiamy na chwilę, żeby nam lekko przestygło i będziemy, jak już będzie trochę przestygnięte, ale jeszcze ciepłe, będziemy dawać jajka. Nasze ciasto lekko przestygło, tak mniej więcej z 5 minut stało, troszkę mieszałam. Teraz będziemy wlewać po jednym jajku i ubijać jednocześnie, żeby jajko się nam nie ścięło i nie zrobiło nam się jajecznica. Także zaczynamy. Jak widzicie, ubijamy, aż się ładnie nam to wszystko połączy i zrobi się nam taka jednolita masa. Nasze ciasto na ptysie już jest gotowe. O, pięknie szkliste. Możecie, jak nie chcemy ubijać w garnku, to możemy tą kulę z ciasta przełożyć do miski i ucierać, ubijać w misce. Moi drodzy, przed przystąpieniem ciasta parzonego to zróbcie sobie, włączcie piekarnik na 200 stopni, żeby już się nagrzewał, a my teraz będziemy formować ptysie. Mam tu przygotowany worek z taką tylką. Będę ciasto wkładać do worka i będziemy formować ptysie oraz takie łabędzie.
No i kochani, zorientowaliśmy się, że mamy awarię sprzętu i musimy dograć teraz sam głos. Więc ciasto mamy już nałożone i będziemy wyciskać takie okrągłe ptysie, nie za duże. Tak zrobimy całą blachę, pamiętając, że muszą być odstępy, bo nasze ptysie urosną. Wyciskanie jest trudne, bo ciasto jest gęste, więc musicie mieć dużo energii. Ptysie są gotowe, a z reszty zrobimy podstawę łabędzi. Blaszkę wkładamy do nagrzanego piekarnika 200 stopni na 20 minut. Po 20 minutach zmniejszamy temperaturę na 180 i dopiekamy jeszcze 10 minut. Pamiętajmy, że nie możemy otworzyć piekarnika przynajmniej przez te 20 pierwszych minut, bo nasze ptysie opadną i będą kapciate. Teraz przygotowujemy sobie podstawę łabędzia. Wyciskamy takie jakby kształt serca, tylko że zaokrąglone. Zobaczcie, mniej więcej tak powinno to wyglądać. I teraz przygotuję resztę podstaw łabędzi. Podstawy naszych łabędzi mamy już gotowe. I teraz robimy głowę i szyję. Czyli będziemy wyciskać w kształcie cyfry 2. Radzę zrobić więcej tych dwójek, bo one są, jak widzicie, bardzo cienkie i są kruche i mogą nam się zniszczyć, jak będziemy przenosić albo wkładać, więc lepiej zrobić zawsze więcej, niż ma nam braknąć. Chciałam Wam jeszcze pokazać i powiedzieć, że tu na przykład jest tylko sama taka dwójeczka, ale w tym miejscu na samym początku możemy zrobić jeszcze dodatkowo pogrubienie, delikatnie tylko więcej ciasta nakładamy i tak wyrównujemy, żeby było równo i wtedy będzie nam wyglądać, że jest taka głowa właśnie łabędzia. Także poprawiamy, żeby to ładnie, estetycznie wyglądało. Nasze ptysie już są upieczone. Zobaczcie, jak pięknie wyglądają. Teraz piekarnik nastawiamy z powrotem na 200 stopni, czekamy aż się nagrzeje i wkładamy nasze podstawy. Podstawy już wyciągnięte z pieca, są twarde, także do wystygnięcia już mamy wystudzone nasze ptysie. Zobaczcie, też są fajne, twarde, a w środku będą delikatne. Upiekłam również zaraz po podstawach. Upiekłam również nasze główki. Były niecałe 10 minut w piecyku, ale jak widzicie, już są delikatnie za długo. Ale takie przypieczone też są dobre. Masę zrobię na bitej śmietanie z mascarpone. Nie będę już jej pokazywać. Link będzie w opisie. Masę już mam zrobioną.
Teraz nasze ptysie musimy przeciąć, najlepiej nożem takim z ząbkami. Gdzie są w środku delikatne. Wam pokażę na 3 ptysiach. Do rękawa nałożyłam naszą masę i teraz będziemy ją wyciskać. Został nam jeszcze jeden. Naciskamy. Teraz powkładam borówki. Jeżeli oczywiście ktoś nie chce z owocami, to sama masa również może być nałożona. Możemy też zrobić inną, na przykład na bazie dyniowej. Ja zostawię tak. Dwa zrobię z borówkami. A jedną zrobimy bez borówek. O. Teraz jeszcze przypruszymy cukrem pudrem i nasze tradycyjne, pyszne ptysie są gotowe. Ale obiecałam Wam, że jeszcze zrobię łabędzie, więc mam tutaj naszą podstawę. Również ją musimy przeciąć. Tą drugą zrobimy tak samo. Nakładamy masę. Teraz naszą górę przecinamy na pół. Wkładamy naszą głowę. Teraz musi być ten cieńsza strona, to jest oczywiście tył. Więc tu wkładamy głowę. I teraz będziemy zakładać skrzydła. Proszę. Tak prezentuje się nasz łabędź. I tak zrobię kolejnego w ten sam sposób. Czyli przecinamy górę. Wkładamy naszą główkę. Zakładamy skrzydła. Możemy je tak nawet do góry dać, żeby miał odlecieć. I przypruszę jeszcze tylko cukrem pudrem, delikatnie. Nasze pyszne ptysie gotowe. Zobaczcie, jak się pięknie prezentują łabądki. Chciałam Wam jeszcze tylko powiedzieć, że ptysie możemy upiec sobie tak z 2 dni przed
jakąś imprezą, a samą masę nakładamy tak mniej więcej do 2 godzin przed podaniem, żeby nam się nie namokły nasze ciasto. Ja się z Wami teraz już żegnam. Mam nadzieję, że mój debiut nie był aż taki zły. Piszcie w komentarzu, czy chcecie następne filmy z moją twarzą, czy raczej tylko z rękami. Subskrybujcie nasz kanał, oglądajcie dalsze filmiki. Cześć!